Cześć, dzisiaj WD Elements. Dla wszystkich zdziwionych, czemu jest w obudowie i czemu ja już mam rękawiczki na sobie, zaraz się wszystko wyjaśni. I do otwierania tej obudowy będę włączał komorę laminarną. Za chwilę zobaczycie dlaczego. Zapraszam. Pozwolę sobie na chwilę ciszy, żeby zbudować niemałe napięcie. Co to za ciekawostka w środku, a za chwilę Wam opowiem wszystko co i jak. Jest to WD Elements 1 TB, w którym według zleceniodawcy cyka głowica po podłączeniu. Klient go rozbierał, zdjął górną pokrywę dysku i ją gdzieś zapodział. Wpakował wszystko w obudowę zewnętrzną dysku i przyniósł. Ma tam same zdjęcia z całego życia, podobno około 600 GB. Później się okazało, że wcale aż tyle tych danych na dysku nie mogło być. A wiem to stąd, że co jakiś czas sprawdzałem sektory, jak się czytały i zdecydowana większość na całym dysku była po prostu pusta. Wracając do naszego pacjenta, wyciągamy go z obudowy, sprawdzam jaka to jest elektronika i już widzę, że to jest z końcówką 61, czyli to jest dysk z rodziny FB Lite, moich ulubionych, jeżeli chodzi o dyski WD. I zobaczę, czy w tym przypadku będę w stanie cokolwiek z niego odzyskać, bo jak pokazałem na zdjęciu, nie wygląda to wcale obiecująco. Ta powierzchnia górna na pewno ma zniszczenia, jest cała zakurzona. Te głowice też jakoś wyglądają, jakby były pokrzywione, ale niedokładnie tutaj widać i na pewno muszę je wyciągnąć. Zresztą jeżeli klient twierdził, że stukały, czy zleceniodawca, no to one uszkodzone na pewno są i nie mam zamiaru ich testować. Zobaczymy, czy tutaj będzie coś widać na ich temat, czy będzie jakiś pył, czykolwiek to by było lepiej sprawdzić pod mikroskopem. Niemniej w tym przypadku, no zobaczcie, to jest tragedia, co tutaj się stało. To jest po prostu tragedia. Ale spróbuję to wyczyścić i zobaczymy, co z tego faktycznie wyjdzie. Czy nic, czy prawie nic. Jak już wspominałem, ta górna powierzchnia wygląda na zniszczoną i taką, której nie warto odzyskiwać, ale sprawdzić trzeba. Bo jeżeli nam szczęście nie dopisze, to pewnie przynajmniej MFT, czyli lista plików i katalogów, będzie częściowo na tej powierzchni. Mamy tutaj kilka utrudnień. Przede wszystkim nawet nie wiem, czy ta elektronika jest z tej konkretnej sztuki, bo jeżeli nie, no to nie mamy oryginalnego ROMu i może być problem z tak uszkodzonego dysku, żeby go odbudować. Drugi problem, jaki tutaj widzę, nie mamy pokrywy górnej. Sama pokrywa oczywiście nie jest w żaden sposób kluczowa, natomiast na etykiecie były informacje, które pomagają w znalezieniu dawcy. One są dość ogólne, ale pomagają. Teraz, jeżeli się okaże, że mamy oryginalny ROM, no to super, to ja sobie z ROMu znajdę informacje na temat tego, jakie tu są głowice, jaki tu jest przedwzmacniacz i sobie bez problemu znajdę dawcę. Gorzej, jeżeli znowu się okaże, że nie ma oryginalnego ROMu, wtedy nie będę miał z czego sobie takich informacji pobrać. I tu będzie bardzo duży problem, bo nie dość, że były 3
3 modele, czy też 3 dostawców przedwzmacniaczy, czy też 3 producentów głowic. To jeszcze one się między sobą różniły. Potrafiły się różnić i jak wcześniej dobierałem głowice na podstawie samej etykiety, zdarzało się raz na jakiś czas, że był jakiś wyjątkowo trudny do znalezienia dysk, jeżeli chodzi o dawcę, a jakiś czas temu znalazłem metodę, gdzie z jednego z modułów ROM-u można odczytać właśnie taką informację i póki co za każdym razem znajduję dawcę bez problemu. Głowice wydawały mi się skrzywione, ale przy użyciu narzędzia do głowic powinno się udać je bez większych problemów ściągnąć z rampy parkingowej. Komory laminarnej póki co nawet nie muszę uruchamiać. Raz, że jest jeszcze w miarę czyste powietrze w środku, a 2, te talerze i tak muszą być wyczyszczone, bo ten górny sami widzieliście w jakim stanie jest. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po czyszczeniu, bo może akurat ten cały bałagan zajdzie. Od dołu jest widoczna plomba na głowicach, znaczy, że przynajmniej tyle nie było robione, czyli że tych głowic nikt nie wyciągał. W tym przypadku malutki, ale zawsze jakiś plus. Pokażę Wam te głowice bliżej. Chyba jednak nie są pokrzywione, ale na pewno są uszkodzone, tak jak było to przedstawione przez właściciela. Usuwamy rampę parkingową, bo musimy wyciągnąć oba talerze. No i tutaj już widać jakiś pył, prawdopodobnie kurz. A talerze wyciągamy po to, żeby sprawdzić, w jakim stanie jest przede wszystkim dolna powierzchnia, bo tam się znajduje strefa serwisowa i bez niej nie ma szans na uruchomienie tego dysku. Więc trzeba sprawdzić, czy jest w ogóle do czego siadać. W pierwszej kolejności trzeba odkręcić docisk talerzy. Wcześniej zostały przeze mnie oznaczone, który jest górny, który jest dolny i ich wzajemnego położenia, bo to zdecydowanie ułatwi pracę takiego dysku. No i gdybym się pomylił, to wiem, który dysk był z której strony. Sprawdzimy najpierw dolny talerz, bo on jest najważniejszy, jeżeli chodzi o uruchomienie tego dysku. Tam jest strefa serwisowa potrzebna do prawidłowej inicjalizacji dysku do pracy. Wnętrze dysku sobie przedmuchałem czystym powietrzem, bo będę z niego dalej korzystał. Nie jest w żaden sposób uszkodzone i jak najbardziej można te talerze później wstawić z powrotem. Dolny talerz nie wygląda źle. Oczywiście, jeżeli był uruchamiany cały dysk w takim stanie, w jakim go widzieliście, czyli bez górnej obudowy, bądź też po prostu sobie leżał, no to część tego bałaganu została też na dolnym talerzu. Jakieś drobne ślady widać było w świetle. Natomiast jak na porównanie z górnym talerzem, to wygląda to bardzo dobrze i całkiem nieźle rokuje moim zdaniem, aczkolwiek zawsze mogą być jakieś mikro uszkodzenia, które będą szybko zabijały nowy komplet głowic. Wtedy już będzie bardzo źle. W międzyczasie ten talerz trochę wyczyściłem, tego nie było widać na nagraniu i montuję go z powrotem do korpusu. Bardziej mnie martwi górny talerz, natomiast dolna część tego talerza wygląda dość przyzwoicie, też będzie za chwilę wyczyszczona, no ale ta góra, tam są jakieś rysy, poza tym, że tam jest mnóstwo kurzu, który też potrafi narobić uszkodzeń niestety. I po wstępnym przedmuchaniu całego tego luźnego bałaganu
Za chwilę talerz zostanie już mechanicznie wyczyszczony z użyciem takiego właśnie stolika do czyszczenia. Ja nie jestem z niego zadowolony i za jakiś czas na pewno będę chciał, żeby ktoś mi zrobił taki porządny, który nie będzie w żaden sposób się bujał. Tutaj macie zdjęcie już po wyczyszczeniu. Oczywiście na zdjęciu wygląda to bardzo ładnie, natomiast w rzeczywistości no niestety jakieś rysy zostały. Montujemy z powrotem docisk talerzy. Sprawdzamy ustawienie obu talerzy względem siebie, czy się zgadza. Jeżeli jest konieczna korekcja, no to oczywiście trzeba jeden czy drugi przesunąć. Docisk wstawiamy dokładnie na miejsce, żeby można go było porządnie przykręcić. Tak by nasze talerze nie ruszały się w żadnej płaszczyźnie w niepożądany sposób. Tutaj mam stary dysk, po prostu wyciągnięty ze złomu, bo z niego potrzebuję obudowę, a dokładnie pokrywę, bo tak jak wspomniałem wcześniej, dysk do mnie dotarł bez tej pokrywy, a bez pokrywy dysk nie jest w stanie prawidłowo pracować. Ci wszyscy, którzy uruchamiają dysk i pokazują, jak działa bez pokrywy, no niestety nie wiedzą, jak dysk działa. Bez niej w środku nie będzie odpowiednich warunków, nie będzie odpowiedniego ciśnienia, żeby wytworzyła się poduszka powietrzna pod głowicami, dzięki której te głowice mogą się nad talerzami unosić. Także jeżeli otworzyłeś dysk i go tak uruchamiasz, prawdopodobnie niszczysz powierzchnię. Potrzebujemy odczytać ROM i sprawdzić, czy jest oryginalny. No i w tym przypadku podłączamy specjalny adapter do odczytu ROMu przez tak zwany bootcode. Elektronika wchodzi w specjalny tryb, dzięki któremu będzie możliwe odczytanie takiego ROMu. Wskazujemy właśnie port COM, wybieramy, który terminal będzie używany i że właśnie będziemy korzystać z tego bootcode'a. Oprogramowanie się do tego przygotowało. W tej chwili potrzebujemy podłączyć zasilanie do elektroniki. I po podłączeniu można przystąpić do odczytu ROMu. Musimy go nazwać w sposób, który pozwoli na późniejszą identyfikację i wgranie na nową elektronikę w wersji SATA, bo tylko w takiej wersji odzyskiwanie danych ma sens. Odzysk przez USB jest bardzo złym pomysłem. I tutaj mamy właśnie elektronikę już SATA, kompatybilną z tym modelem i na nią będzie wgrany ROM. Wybieramy plik, który zawiera nasz ROM. Przy okazji blokuje dostęp do SA, czyli do strefy serwisowej. Dzięki temu będzie można delikatniej pracować i sprawdzać ten dysk, czy wszystko działa. On się nie będzie w pełni inicjalizował. No i w tej chwili już mogę sobie uruchomić oprogramowanie do tego dysku jeszcze raz. I tu jest bardzo cenna wskazówka. Tu jest informacja, która pomaga w znalezieniu dawcy. Potrzebujemy taki, który również ma literę S na tym samym miejscu. Mam taki, nawet znalazłem 3 i nawet 2 litery się zgadzają, ale trochę mi szkoda go użyć, więc użyję takiego z oznaczeniem SK. Wcześniej już ten dysk był używany jako dawca do odzyskania czyichś danych. Więc nawet jeżeli te głowice padną, no to będzie mi trochę mniej szkoda, bo one już na siebie zapracowały. Przykręcam elektronikę z wgranym ROM-em, elektronikę w wersji SATA, która będzie właśnie używana do odzyskania danych z tego dysku. A jak już elektronikę mamy przykręconą, to będziemy
wymieniać głowice. Na temat wymiany tych głowic chyba niewiele jest do komentarza. Najpierw ściągamy obudowę z dawcy, odkręcamy głowicę, na której jest nałożone narzędzie do ściągania głowic. Odkręcamy i zdejmujemy obudowę z naszego pacjenta. Instalujemy nowe głowice. Delikatnie, oczywiście, żeby nic nie uszkodzić. Skręcamy wszystko i tyle. Obok będzie słychać brzydko hałasującego Seagate'a, ale mam nadzieję, że z tego WD będzie słychać, jak startuje i jak się zachowuje, choć mikrofon zaczął mi nawalać i zbierać jakieś szumy, a nawet je produkować. Nie wiem, czy to słyszeliście, ale po tym drobnym kliknięciu dysk wszedł w stan gotowości. Dysk pracuje dość stabilnie. Ja zacząłem robić już kopię strefy serwisowej i modułów w niej zawartych, dlatego pokazywanie tutaj samego dysku nie ma sensu. Przechodzimy do pokazywania tego, co jest na ekranie. W tej chwili wgram moduły, które pozwolą na dostęp do strefy serwisowej. Moduły są pobierane z powierzchni dysku. Dość powoli, ale zaczyna to działać, więc jest o tyle fajnie, że dysk jest uruchomiony ze wszystkimi 4 głowicami. W tej chwili już loader został wgrany, czyli możemy uruchomić ten dysk w tak zwanym niepełnym trybie i będziemy sobie sprawdzać moduły, czy są w ogóle do odczytu. Tak jak wcześniej wspomniałem, robię kopię modułów. I tutaj z przyspieszeniem 8-krotnym udaje się większość z nich, przynajmniej te kluczowe, odzyskać. Później ograniczyłem się do kopii chyba tylko z głowicy H0, bo obecnie jest robiona kopia z 2 i widzimy, że z powierzchni głównie H1 są problemy jakieś, a z powierzchni H0 mamy chyba wszystkie moduły. Sprawdzę moduł 32, bo on często powoduje problemy z dostępem do danych i tutaj widać, że jakieś śmieci już są, więc spróbujemy się ich pozbyć. Ale najpierw trzeba przetestować nowy zestaw głowic, czy jest w stanie zapisać zmiany. I tutaj mniej kluczowy moduł. Spróbujemy wpisać i zapisać test. Jeżeli to przejdzie, znaczy głowice są w stanie zapisać zmiany. Tutaj widać, że niestety się to nie uda. Czyli albo szukamy innych głowic, albo zmieniamy różne wartości w ramie. Uruchamiamy już dysk z pełnym dostępem do strefy serwisowej. Jeżeli wszystko się uda, powinien być wykrywany z pełną pojemnością i prawidłowym numerem seryjnym. Jest. Czyli od tego momentu
możemy już odzyskiwać dane. I tu jest rozwiązanie problemu z tym modułem 32 właśnie w ramie. Sprawdzamy dostęp do sektora 0 i jest. To teraz zakładamy zadanie. Nazwijmy sobie je jakoś, żeby wiedzieć, co to jest za przypadek. I po uruchomieniu data ekstraktora pierwsze co należy zrobić to mapę głowic, ponieważ tutaj spodziewam się bardzo dużych defektów, więc będzie konieczność wręcz skakania pomiędzy głowicami, zarówno w mapie, jak i wyłączając je fizycznie. No i próbujemy dostać się do struktur logicznych i tutaj już główny katalog się otworzył, natomiast nie działało to już tak szybko, jak powinno. I zobaczcie, tutaj próbuję wykopiować sektory zawierające MFT, czyli listę plików i katalogów, jeżeli chodzi o ich nazwy i położenie. No i mamy straszne problemy. A to jest właśnie głowica H3, czyli ta od górnej powierzchni. Jest niezbyt wesoło. Także lista plików i katalogów już widać, że będzie niepełna. Mnóstwo plików na pewno trafi do folderu Lost and Found. I w takich przypadkach, jeżeli się nie uda doczytać, a za chwilę zobaczycie, że jest tak średnio, będzie trzeba zrobić możliwie najdokładniejszą kopię takiego dysku i później to przeskanować w poszukiwaniu właśnie struktur logicznych. Tutaj jest to w dużym przyspieszeniu, także doczytywane to było bardzo, bardzo powoli i długo to trwało. Dość sporo tych sektorów brakuje. No i zobaczcie, że naprawdę niewiele już doczytuje z tych miejsc. Także to są uszkodzenia fizyczne na powierzchni dysku, z którymi niestety nic się nie da zrobić. Więc pozostanie, tak jak mówiłem, wykopywanie możliwie najdokładniej całego dysku. Tu mamy już ostatni etap doczytywania sektorów. Coś tam jeszcze doczyta, ale są to prawie że pomijalne ilości. Na podstawie tego oczywiście stworzę listę dostępnych plików i katalogów obecnie, co nieco powinno ułatwić odzyskanie przynajmniej części danych, żeby cokolwiek mieć, tak? Bo w tak uszkodzonym dysku lepiej od razu skopiować to, co jest kluczowe, niż bawić się w jakieś kopie posektorowe całości. I tutaj już zobaczcie, jaką ilość sektorów mamy po ponad 8 godzinach z tego, co widzę. Natomiast tutaj już widać, że ta powierzchnia jest zniszczona. Dolny talerz czyta niczego sobie, górny już niestety nie i tutaj mamy już finał. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o odzyskanie danych, ponieważ nic więcej nie byłem w stanie zrobić w tym przypadku. Tutaj jest lista wszystkich odzyskanych plików. Widać, że większość jest uszkodzona, ale 74 giga są w pełni sprawne. Plus część prawdopodobnie będzie przydatna z tych nie w pełni odzyskanych. Cześć!